powiesz na szybko, co tu się dzieje. Na szybko, co się dzieje? To, co widzieliście, czyli te wszystkie obrzędy, te wszystkie tańce, te wszystkie oblewania się wodą, to jest właśnie ta część mistyczna senegalskich zapasów. To jest coś, co chciałem bardzo zobaczyć w Senegalu. Siemanko, pozdrawiam z Senegalu. Właśnie idę do Gamu, mojego ziomeczka, który pochodzi z Senegalu, ale z Polski, jest Polakiem, który ma korzenie senegalskie. O, tak jest, a w sumie to później lepiej wytłumaczę jeszcze. No, idziemy i Gamu przez najbliższe parę dni przygotował dla mnie fajną rozrywkę, fajne zwiedzanko i żeby poznać ten Senegal. Powiem wam tak, że normalnie elegancko wygląda, jeszcze gdyby mieli drogi, a pewnie w końcu kiedyś będą. Naprawdę, no, fajne miasto. Patrzcie, jakie przystanki autobusowe. To jest szok, że ja jestem w Afryce. No, ciekawie to wygląda. Akurat autobus podjeżdża. Autobus, ciekawe, czy elektryk. O, 100% elektryk. Widzicie? Afryka. Nie no, Senegal jest bardzo rozwinięty. Tak, z jednej strony elektryk, a z drugiej strony gościu jedzie. No, tak jest. Skrajności. No i jest ze mną Gamu. Witamy serdecznie. Niektórzy mogą go znać, niektórzy mogą go nie znać. Młodsza widownia może go znać przede wszystkim. Starsza, no pewnie nie. Chyba że oglądaliście film, w którym był księdzem. Jak się nazywał? Sexify. Zapraszam. To byłem ja. On był księdzem. Dobra, Gamu jest Senegalczykiem, Polakiem w sumie. Tak jest. Wychowany w Polsce, tak? Tak. Wychowany w Polsce. Mój tata pochodzi z Senegalu i no wiadomo siłą rzeczy, Senegal jest moim drugim krajem. No i tym oto sposobem. Tak, a wiecie co jest najlepsze? My byliśmy na imprezie. I tak sobie na imprezie gadamy, no przyjedziemy, to wiecie, podpici trochę, to wiadomo, królowie życia, jasne. I okazało się tak, że jadę tu, a akurat jest, to że się udało. To jest hit, bo Piotrek do mnie napisał, słuchaj Gamu, podeślij mi jakieś tipy senegalskie, bo się wybieram do Senegalu. Ja mówię, stary, ja będę zaraz w Senegalu. No i co? Nie minął, nie wiem, tydzień, dwa? No, tak, no to chyba 2, bo ty mi powiedziałeś, akurat ja miałem być wcześniej tutaj, ale ty mi powiedziałeś, że będziesz teraz, to ja sobie to zamieniłem. Paszport w międzyczasie i... A dali ci tymczasowy czy normalny? Tymczasowy. Tymczasowy, no to fajnie. Tymczasowy, więc fajnie, szybko mi to ogarnęli. Ale na nim możesz tylko wylecieć raz i ten, czy nie, można na rok. latać? Mam go na rok. Mam go na rok, mogę petarda. lecieć praktycznie wszędzie, cały świat zwiedzać, nie? Więc to fajnie. jest... Co dzisiaj mamy w planach? Mianowicie, jedziemy po zapasy, jedziemy obejrzeć turniej zapaśniczy, bo senegalskie zapasy to jest obok piłki nożnej sport narodowy tego kraju, ale to nie są też zwykłe zapasy, bo w Senegalu jakby mistycyzm no jest, to będzie słowo klucz tego odcinka i to właśnie wyróżnia te zapasy od innych zapasów z różnych części świata. Więc pokażemy wam i opowiemy, czym jest. No bo tak naprawdę zapasy są w wielu krajach afrykańskich, bo jak byłem na przykład w Sudanie Południowym, to oni też mówili, że to jest ich sport narodowy, zapasy, bo chcieli się tam właśnie z mną przypływać też. Ale jak zobaczyli później na treningu, jak tam poboksowałem, to poszedłem na taką salkę, też nie chcieli. No ale oni też mówili, że właśnie, ale typowo taki najbardziej znany to jest senegalski właśnie. Najbardziej znane zapasy tak, są jakby z Senegalu i są znane tak naprawdę w całej Afryce, bo są bardzo atrakcyjne właśnie z uwagi na to, że łączą sport z tą stroną mistyczną. One były od zawsze tak naprawdę, były integralną częścią Senegalu i tak jak Senegalczycy dzielą się na, tu mi zabrakło słowa, na społeczności, nazwijmy to w cudzysłowie. Ja na przykład jestem Wolofem. A nie mówicie bardziej na plemiona? Plemiona nie, bo plemiona są mniejsze. Plemiona jakby zamieszkują też mniejsze obszary. To są takie w teorii czysto. To pół na pół bym się, bo na przykład jak byłem w Etiopii, tam się mówiło na plemiona, to na przykład niektóre plemiona miały, nie wiem, 1 milion ludzi. Okej. Znaczy to zależy może od kraju, gdzie jak jest. To jest czyli wy się na społeczności bardziej dzielicie. Słowo mi zaraz uciekło, zaraz mi wróci, to powiem dokładnie jak na to mówimy.
Ale tak, i główną społecznością, która zajmowała się zapasami, byli sererowie. Oni jakby imali się głównie, to byli rolnicy po prostu. I zapasy były praktykowane w momentach zbiorów plonów. To też było takie przejście młodych chłopców, przeistoczenie się w mężczyznę, więc są taką integralną częścią i oni są też najmocniejsi. My Wolofowie zapasów nie uprawialiśmy. Każdy jakby, można to w skrócie powiedzieć, ma trochę taką swoją funkcję i ma się innymi zajęciami. Dobra, ale ile jest takich społeczności, bo nie wiem, czy powiedziałeś, bo powiedziałeś o nich, o Tak. was. Są sererowie, czyli ci zapaśnicy, są Tak. Wolofowie, czyli my jesteśmy najliczniejszą grupą. Są jeszcze zbuntowani Wolofowie, którzy nie chcieli się podporządkować nam, w momencie, w którym mieliśmy Królestwo Kajor i uciekli na wybrzeże kraju. Oraz na dole mamy jeszcze lud Pyl. Oni są poniżej Gambii. Gambia to tak naprawdę tutaj, to jest Senegal, tylko no tak. Żeby Brytyjczycy mieli dostęp do zachodniej strony wybrzeża Afryki, po prostu wycięli sobie z kraju środek. No tak, wzdłuż rzeki Gambia dokładnie. Wzdłuż rzeki Gambia i mają tym samym dostęp do Oceanu Atlantyckiego, ale to są nasze społeczności. To jest Warszawa? Nie, to jest to nie jest Nie wiem, czy wiecie, ale afrykański czas jest troszkę jeszcze gorszy niż te wszystkie inne. To jest tak. I na przykład jedzie samochód, był mechaniką, pierwszy miał być, która jest godzina w ogóle? Jest godzina 18:38. Od paru razy już, od paru telefonów jest, że już jedzie. Teraz już mówi, że nie może gadać, bo jedzie, ale dalej go nie ma. No ale to jest coś, na co nie można się wkurzać, nie? Piotrek już trochę Afryki widział. Ja się przyzwyczaiłem już totalnie. Tutaj ktoś ci mówi, że będzie coś na dzisiaj, to daj sobie 2 dni zapasu. No jest jak jest, no. Ja to na przykład w Tajlandii na początku miałem tak, że kurde, drażniło mnie po prostu, że na wszystko mają czas. Ale w Tajlandii, że mają na czas, to jest jeszcze w porównaniu do Afryki, to oni od razu robią. Tam naprawdę mają na czas. Ale najlepsze jest to, że taki, załóżmy, mechanik, pytasz go, czy on ma tą część, czy potrafi to zrobić, on ci mówi, panie, oczywiście będzie na ten. Nawet kiedy jej nie ma i nie potrafi tego zrobić, bo po prostu wiecie, każdy walczy o przeżycie, każdy walczy o pieniądze, bo jeśli nie zarobi, to nie będzie miał na jutro, więc on woli ściemnić, że potrafi, że może i po drodze sobie to się po prostu nauczyć tego i próbować, niż odpuścić temat. Nie? No tak, no. A wiesz, że tu się średnio zarabia? Wiesz co, zaraz zapytamy mojego tatę. Tak, no właśnie. Zaraz tam tata mi podpowie to bo chcę wam podać konkretne liczby. No ale jest tak, że tutaj naprawdę 85% społeczeństwa żyje z dnia na dzień i musi pracować każdego dnia, żeby zarobić pieniądze. No. A ja wam powiem jeszcze tyle, że ja się bardzo cieszę, że akurat my przedstawiliśmy tą podróż, żebym mógł być tutaj, kiedy jest Gamu. Bo dla mnie Dakar, w porównaniu do tego, gdzie byłem wcześniej, to jest po prostu tak rozwinięte miasto, że normalnie zagraniczne restauracje, normalne takie, no super, naprawdę super. Jakbym był teraz te ostatnie dni miały być w Gwinea-Bissau, to załamka, z hotelu mnie wychodził, bo mnie depresja zjadła. A tak to jest naprawdę super, bo ja przez kolejne parę dni wam pokażemy dokładnie, co to wygląda, jak to wygląda, bo plan jest taki, że jutro akurat będę sam, ale pojutrze płyniemy na tą wyspę Gorę, czyli wyspę Niewolników. Później kolejny dzień mamy jeszcze po Dakarze trochę pojedziemy, także poznacie trochę na pewno to miasto. Tak, poznacie to miejsce od prawdziwej strony też, nie od najlepszej, ale od prawdziwej strony. Też trochę z historii, z życia poopowiadam właśnie mojego taty, pokażę wam, gdzie mieszkał i tak dalej. No i sobie zobaczymy. Ja to właśnie w ostatnim odcinku mówiłem, że dla mnie Obrzeża to trochę się czułem jak na Bliskim Wschodzie, a jak już centrum, no to już jest mocno europejsko, tak? Także już już eleganckie to budynek jak w Europie po prostu. No. Obrzeża są jak na Bliskim Wschodzie. No tak, możemy wam pokazać tą ulicę tutaj na przykład, gdzie widzicie tutaj nas. Jest fajnie, nie? Normalne domy, normalne samochody, wszystko normalne, no. Więc faktycznie wiele oblicz ma Senegal. Zresztą jak cała Afryka, można powiedzieć, że ma wiele oblicz. No i my wam pokażemy. No nie no, Afryka to ma tyle, że
Ludzie Powiem sobie wam nie tak, zdają sprawy, jak no. ostatnio ktoś mi zadał pytanie, czy mi się nie nudzą te wszystkie małe kraje Afryki, które zwiedzam, bo wszystkie są takie same. Każdy jest inny, totalnie, każdy jest inny, a poza tym dla niektórych, jak ty sobie myślisz, że jest mały kraj w Afryce, to przeważnie może być większy od Polski na przykład i to wcale nie jest taki mały kraj Afryki. Dobra, Gambia jest mała, no bo Tak. Gambia ma 50 km tylko i 400 długości, no to jest mała. Ale większość krajów to może na mapie wygląda małe, ale nie są małe. Pamiętajcie, że mapa jest przekłamana, tak jak się Strasznie. uczymy. Mapa to jest oszustwo takie, że szok. O, przyjechał nasz samochód. Serio? Tak jest. O, ile się... Ładziuba, na komu? Cała. Jangi ci działam. 7 godzin. Jest. Pan wziął furę przedwczoraj, ale oddał. Jeszcze typa se wziął na przejażdżkę, kolegę, nie? Ja. No, Jedziemy na zapasy, tylko ja wam od razu mówię. To nie są zwykłe takie zapasy, jak wam Nie, się to wydaje. nie są zwykłe. Zobaczycie dzisiaj coś wyjątkowego i to bardzo. Dobra, trzeba go łapać po kieszeni, Jak złapiemy żeby nie go, uciekł. Trzeba mu zapłacić siano i zobaczyć, czy naprawił w ogóle. No właśnie. Dobra. Furka jest. Startujemy. Też mocno. Chłop się nie zapnie w pas, ale kurwa zapnie Ale fotel, nie? no, To jest po prostu... żeby nie pikało. Dobra, gdzie jedziemy, jak daleko mamy? Mamy tak, Croix Masali, mapa pokazuje, że mamy 84 km, godzina 30. Czyli dwie? Czyli- Czy tyle? Nie, może faktycznie tyle, bo autostradą pojedziemy, płatną autostradą, jak u nas w Polsce, moi drodzy. Nie no, Tutaj ja dzisiaj byłem Euro- w szoku, jak zobaczyłem naprawdę te autobusy i te przystanki autobusowe. To byłem Europejskie w rozwiązania. mocnym szoku, naprawdę. Czekajcie, tylko tutaj lusterko. Otwita jeszcze. Popatrzcie, jaka to jest zasada na drodze? Zasada jest taka, że im masz większe auto, tym masz większą sprawczość. Sam kreujesz sobie pasy, patrzcie. Nieważne, Nieważne, nie ma kierunkowskazu. Z każdej strony trzeba uważać. O, no patrz, patrzcie, ten się patrzcie jak zajeżdża jedziemy. już. I gość mi zajeżdża drogę. Bo I większy jest. jest większy, tak. Dlatego ja w Tajlandii sobie kupiłem taki duży samochód. Tak, to naprawdę. Że po prostu jadę i się nie przejmuję. Powiem Wam, że to sprawia, Pomaga. że jesteśmy szybciej, nie? Ale co jest fajne, przez to, że są takie korki, możecie zgłodnieć. To są chłopaki, Zawsze którzy... coś można kupić. Właśnie jak tu wjeżdżałem do miasta, to tak samo, to przecież ile tych, ze wszystkim po prostu. Co byś nie potrzebował, to kupisz. Tak, to jest prawda. No więc teraz krótka notka historyczna dotycząca Senegalu. My jesteśmy w Dakarze, który jest obecnie stolicą kraju, ale pierwszą stolicą było Saint-Louis, oddalone od Dakaru o około 150-200 km i to było centrum przemysłowo-handlowe Centrum Przemysłowo-Handlowe. Tutaj lata Piotrek Wam napisze. Przepraszam, że się wtrącę. Zmienili stolicę na Dakar po ogłoszeniu niepodległości, czy wcześniej? Przed ogłoszeniem niepodległości. Przed, okay. Tak, a zrobili to z tego powodu, że Dakar po prostu jest najlepiej położony. Są tutaj porty, więc jakby cały ten handel i przemysł docelowo dociera tutaj, nie trzeba później drogą lądową tych towarów przewozić, ale Saint-Louis było też taką stolicą kulturalną w ogóle Senegalu, gdzie mieszała się kultura europejska właśnie poprzez Francuzów z tą kulturą afrykańską. Była też bardzo duża populacja mulatów, czyli takich ludzi jak ja, którzy byli właśnie potomkami europejskich i kupców, i kolonizatorów, i najczęściej senegalskich kobiet, i oni też byli tam taką społecznością faworyzowaną. To bardzo często kolonialiści jakby wprowadzali tego typu rozwiązania, żeby też tworzyć trochę animozję i dzielić społeczeństwo, i też po prostu masz swoich ludzi, swoich jakby wysłanników na miejscu, ale jednak oni w oczach społeczeństwa są wyżej sytuowani i mają po prostu więcej praw. To powoduje, że ludność stricte afrykańska po prostu czuje do nich urazę, ale tą urazę przekierowujesz już na właśnie tego jakby mulata w tym przypadku, a nie tego Europejczyka, którego ty nie widzisz. No tak. A wiecie, to działa wszystko na prostych instynktach, nie? Więc to jest taki dobry zabieg, właśnie dobry zabieg, kolonialny zabieg. Dobra, a mam pytanie, bo normalnie tu żyją dalej Francuzi. Tak. Czy oni są jakoś prześladowani przez miejscowych? Nie, przez to, że nie oni, są. ich potomkowie, znaczy, że są potomkami kolonizatorów, którzy naprawdę złe rzeczy wyrządzili w całej Afryce? Wiecie co, to znaczy na pewno ludzie mają zadrę, tym bardziej te starsze społeczeństwa, ci młodsi
wiecie, no nie tak jak z młodymi pokoleniami już wojna ich interesuje z każdym kolejnym coraz mniej, nie? Mówię o wojnach światowych. No tak, no wiadomo. No. Ale to jest tak, że no, prawda jest taka, że my dalej, Senegal jest po prostu zależny od Francji. No, Francuzi emitują pieniądz, franc CFA, który jest oparty o walutę francuską, więc wyobraź sobie, że jeżeli emitentem Twojego pieniądza jest kraj, to on decyduje o tym, ile jest tego pieniądza na rynku. I to są rzeczy, o których się jakby oficjalnie też nie mówi, no ale taka jest prawda. No, jak ktoś się zainteresuje trochę geopolityką, to może o tym ja właśnie też troszkę się interesowałem tym w tych innych krajach, gdzie tam też były kolonie francuskie, że Francuzi do teraz 50% złóż naturalnych po prostu inkasują za to, że to była kolonia i że po prostu okradają dalej cały czas Afrykę, mimo tego, że oni już dawno nic wspólnego z kolonizacją nie mają, to oni tak cały czas Afrykę okradają. No. To jest właśnie neokolonializm, postkolonializm, to jest, czyli robimy to w białych rękawiczkach, formalnie jest to wszystko zakazane, ale Afryka. Proszę, widzicie. To jest Afryka właśnie. Tu Dodge, tu Land Cruiser. No tutaj kolejny. Już tu takie samochody jeżdżą w tym Dakarze, że szok. Powiem Wam, że jest naprawdę największa ilość Range Roverów sportów i tych nowych ze wszystkich miast, jakie widziałem. No. Więc to jest fun fact, bo jest właśnie bardzo duży kontrast pomiędzy tym społecznością, bo w Afryce można zarobić naprawdę dużą kasę. Jest mniej regulacji w Afryce, mówię w Senegalu. Jeżeli sprowadzisz kapitał z zagranicy, to łatwiej jest po prostu go nie deklarować. No jest dużo łatwiejszych dróg niż porównując do krajów europejskich, więc są ludzie, którzy mają naprawdę fortuny, takie prawdziwe fortuny, a z drugiej strony są ludzie, którzy zarabiają, tak jak mówiliśmy, z dnia na dzień, którzy nie mają tej kasy. Więc na pewno, Piotrek, jak będziemy jeździli, to zobaczysz talibę, tak zwanych, to są dzieci ulicy. Zastanówcie się, kiedy ostatni raz widzieliście bezdomne dziecko na ulicy i napiszcie w komentarzu. No dokładnie. A tutaj naliczymy ich, no nie wiem, dziesiątki jednego dnia. I to takiej górna granica dziesiątek. Więc no to jest kraj na pewno sprzeczności. Ale ile czasu w roku mniej więcej tu spędzasz? Wiesz co, ja miałem bardzo długi rozbrat z Senegalem. Jak byłem małym dzieckiem, to przyjeżdżałem tu bardzo często, bo właśnie miałem też całą rodzinę i moja świętej pamięci babcia. Ale potem nie byłem przez kupę lat. I wróciłem teraz na początku tego roku, bo po prostu czułem taką pustkę, że chcę tu wrócić, że wiecie, no jak pochodzicie z dwóch kultur, to jakby siłą rzeczy działa to tak, że potrzebujecie też tego drugiego miejsca. No i teraz wróciłem i też w związku z pracą tutaj docelowo chciałbym mieszkać 50-50 tutaj z moją dziewczyną. No. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy. Dobra, dojechaliśmy do miejscowości Sali, gdzie tutaj właśnie odbywały się te zawody. Teraz to mamy być właśnie. Ta miejscowość to jest bardzo taka turystyczna, taki turystyczny. Szkoda, że nie udało się tutaj być w dzień, no bo to jednak, wiecie, dopiero wieczorem się wszystko dzieje. Ale ciekawie wygląda. Pełno ludzi wszędzie. Dobra, mamy załatwione gdzieś wejście od boku, że będę mógł normalnie nagrywać, pokazywać. Trzeba było zapłacić oczywiście. Wejście od backstage'u. Tak. Wchodzimy wejściem VIP. No a patrzaj tu, za darmochę. Dobrze, takie coś lubię. Tak jest, trzeba sobie radzić, dzieciaki nie mają kasy. Dokładnie tak, ja też to oglądam. Trzeba oglądać, no. Dobra, idziemy tutaj. O, właśnie jednego cucili. Co? Cucili tam jednego. Tak? Siedział, no. O.
klimacie. Wszyscy ludzie tam za tą siatką obserwują. Inni tu tańczą, chłopaki tu walczą na środku, no po prostu niesamowity klimat. Ale fakt, że akurat na taką lokalną galę udało mi się trafić, na takie zawody lokalne. Takiego czegoś właśnie szukałem, takiego jak tutaj dostałem, także to jest coś, co chciałem bardzo zobaczyć w Senegalu. Na szybko, co tu się dzieje? Na szybko, co się dzieje? To, co widzieliście, czyli te wszystkie obrzędy, te wszystkie tańce, te wszystkie oblewania się wodą, to jest właśnie ta część mistyczna senegalskich zapasów. Ci zawodnicy nie wejdą na arenę, dopóki nie zabezpieczą się przed między innymi tak zwanym złym spojrzeniem, aby wejść w walkę. Oni w pierwszej kolejności nie będzie ich. Dobra, opowiadaj, co tam się stało. W ogóle niesamowicie, bardzo dziękuję. Luzik. Ty mi zabrałeś. Przyjemność. Przepetarda, po prostu nie wyobrażałem sobie aż takie. Ja myślałem, że pojedziemy na jakieś zawody, będzie parę osób, pokrzyczą coś, a to po prostu szok. Nie, no tak jak mówiłem, jakby senegalskie zapasy to jest styl życia, to jest coś, co jakby nie odbywa się bez echa i nawet na takich lokalnych zawodach, na których byliśmy, no to było widać, że widzisz, przychodzą praktycznie wszyscy mieszkańcy, zobaczycie na pewno przebitki ludzi, którzy po prostu siedzieli na dachach swoich domów, bo to jest święto jak nie narodowe, to jest po prostu święto tutaj lokalne. Dużo chaosu, tak na pierwszy rzut oka. Dużo to mało powiedziane. No, to był tylko chaos. Tam był tylko chaos. Jak wchodzisz, po prostu nie wiesz na co spojrzeć, nie słyszysz swoich myśli. No, wydaje ci się, że to jest, wiecie, paplanina bez sensu, ale to wszystko niesie coś za sobą. To jest ten mistycyzm. Dobra, powiedz, wytłumacz jeszcze, dlaczego oni się oblewali tą wodą. Co tam w tej wodzie jest? No właśnie, w tej wodzie. Wszyscy pytają o tą wodę. Nie, oni nie biorą prysznica. Ta woda, w niej marabuci, czyli ci tacy duchowni opiekunowie, rozpisane są w niej modlitwy,
Są w niej różne obrządy, które są tworzone po to, żeby chronić tych zawodników, żeby chronić ich przed złym spojrzeniem, żeby chronić ich przed kontuzją i przed wszelkim złem, które może spotkać osoby, na które spogląda kilkaset czy 1000 osób. Więc tak, każdy zawodnik ma swoją świtę, tak jak widzieliście. Tak, no. Po prostu było ich kilku, widzieliście mnóstwo butelek z wodą. To właśnie są te wszystkie modlitwy. No, ale chłopy naprawdę mocne. Mocni nogi goście. Mocne, klaty, wszystko. No, złapać się z takim to powiem wam, że jest lekko. Próbowałeś, miałem okazję tak? się z nimi złapać i ja uważam, że nie mam najgorszych zapasów. Spędziłem 10 lat w klubie Ankos i tam nacisk jest na zapasy. Jak się łapię z chłopakami z MMA, to jest w porządku, ale nie, to jest inna jakby siła, inne przełożenie, inna czutka przede wszystkim też i zasady. I to, co jest niesamowite, oni mają takie cardio, oni w tym piachu, jak trenują w tych 30 stopniach rano i wieczorem na tych plażach, to naprawdę są nie do zajechania. No. A oni się czymś odurzają, czy to tak się tylko wydaje? To się wydaje, jakby oni byli odurzeni, ale to jest ten trans, w który wprowadzacie właśnie ten marabut i ten mistycyzm. To wygląda, jakby oni wszyscy byli na środkach, i to mocnych środkach, a uwierzcie, że nie, to właśnie czyni, w to wprowadza cię wiara, w to, co robisz i ta cała otoczka marabutów. Właśnie, co do wiary, to Gamo też, ale to w następnym odcinku jakimś typowo porozmawiamy o tym, żebyście wiedzieli, jak to w ogóle wygląda jaki jest islam, podział, nie? jaki jest podział w ogóle na ludzi i tak dalej, ale to wszystko jeszcze będzie w kolejnym odcinku. Co jeszcze o zapasach możesz powiedzieć? Jakie nagrody przede wszystkim są? Co oni mogą wygrać? Powiem wam, że tak, to były lokalne zawody. I właśnie mówiłem Piotrkowi, zobacz, w tych zawodach do wygrania było 50 000 franków SEFA, czyli to jest plus minus w przeliczeniu około 300 plus 3 sztuki bydła. No to jest już zdecydowanie więcej niż 300. Jest o co się bić, ale ci najwięksi, my w Polsce znamy Bombardiera na przykład. No, właśnie w ogóle Bombardier jest stąd, żebyście Bombardier wiedzieli. jest stąd. I to, że on teraz nie robi najlepszego PR-u naszemu sportowi, to tylko dlatego, że po prostu chłop dorabia sobie do emerytury, lata świetności ma za sobą. Ale on był wielką gwiazdą, tak? Wielką, naprawdę. 20 lat temu Bombardier to był gość, który wypełniał stadiony, bo walki te największe odbywają się na stadionach. Przychodzi 60-80 tysięcy ludzi i oni się biją o stawki typu 200 000 euro. To we frikach najwięksi tyle dostawali w latach świetności. No naprawdę, no. A to jest ciekawe, bo wiadomo, on teraz jak przyjeżdża, no to w sumie Pudzian go pokonał. Tak. Kto tam jeszcze go pokonał? No, Stiflera to zbił, to wiadomo. No Stiflera zbił, no to tak, ale kto tam jeszcze był? Nie no, ktoś był, no ale parę walk miał w KSW i miał w Prime, w Fejmie nie miał chyba walki, nie? W Fejmie nie. No ale sam fakt, no. Ostatecznie. Chłop ogromny. Ale a wiecie, no naprawdę lata świetności za sobą, a ci goście, może się uda, żebyśmy się z nimi jeszcze raz złapali. No zobaczycie, my też nie jesteśmy, wiecie, miękkim dytkiem robieni, a nie będzie przepaść. No to mogło być ciekawe. Dobra, jedziemy, mamy kawał drogi. Mamy kawał drogi do Dakaru. No i koniec tego dnia. Było naprawdę świetnie. Powiem wam, że to, co dzisiaj przeżyłem, ja wiedziałem, że w Dakarze, jak Gamu obiecał mi, że przeżyje coś niesamowitego, to na pewno przeżyje coś niesamowitego. Tym bardziej, że mi to obiecał na imprezie. To musiało być coś niesamowitego. Bo wiecie, jak to na imprezie. Mordo, będzie super, przyjedź, zobaczysz. No i zobaczyłem. Jutro jesteśmy umówieni jednak, jutro jedziemy na to górę, bo jednak się mu plany zmieniły, także widzimy się znowu w kolejnym odcinku i zabieramy was na Wyspę Niewolników i to naprawdę będzie bardzo, bardzo ciekawy i pouczający odcinek. Pozdrawiam serdecznie, pamiętajcie o tym, żeby zostawić subskrypcję. Zapraszam was na Instagrama do Gamu, na dole wam zostawię go. Tyle, pozdrawiam. عانينا كتير من هذا الفساد عذابنا يزيد من الاستغلال عانينا كتير من هذا الفساد عذابنا يزيد من الاستغلال لازم ثورات في أفريقيا اليوم